Jest bardzo honorowe dla mnie być synem polskich ludzi. Bo już się czuł ten klimat wojny. Zawsze mówię, nasza banda to jest ta mała Polska. Przyjechały tutaj do dżungli, nie było nic. Pierwsze domki to było zrobione tak z drzewów, z gałęzi, z liściu, po indiańsku. Nie było pieniędzy, ale sobie pożyczały dniówki. Jak kto potrzebował, to poszedł do sąsiada, popatrz, mamy szkołę polskie na bandzie. Praca miała swoje ceny, a dzisiaj ta sytuacja nasza w Argentynie bardzo trudno utrzymać ten dom. Zapłacić światło, wodę. Nasze ojcze nas nauczyły. Jak jest kryzys, jak jest bieda, pracuj więcej, rób więcej. W tamtych czasach w Polsce było bardzo trudno, a w Argentynie nie. A dzisiaj się odwróciło. Dzisiaj jest bardzo trudno w Argentynie, a dobrze w Polsce. Moja emerytura $80, ale jestem zadowolony, bo mam pracę, mam zdrowie. Święto polskie na bandzie, czy święto polskie w kościele na Lanosa. Tam się zbierają czasami 1500 ludzi. Polak, co inne ludzie nie mogą zrobić, przyjdzie Polak i zrobi. Jest dużo ziemi do pracy, jest możliwość na wszystko. Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Polacy w Ameryce Łacińskiej. Dziś niezwykły gość. Kazimierz Sawicki, syn polskich imigrantów przybyłych do Argentyny na kilka lat przed wojną. Sam wywiad jest w nieco innej konwencji niż dotychczas, ponieważ nie mówimy dziś za bardzo o tym, jak żyje się w Ameryce Łacińskiej, nie mówimy o planach mieszkającej tam Polonii. Mówimy o trudnych początkach Polonii, która przybyła w latach 30. XX wieku do Argentyny. O życiu przepełnionym trudem i poświęceniem. Kazimierz Sawicki, choć nie urodził się w Polsce, Polskę ma w sercu. Na co dzień pracuje w Muzeum Imigranta w Wandzie. Za pomoc w organizacji tej rozmowy dziękuję nauczycielce z Polski, pani Hannie Jastrzębskiej. Witam pana, panie Kazimierzu, na kanale Polacy w Ameryce Łacińskiej. Bardzo się cieszę, że przyjął pan nasze zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło, że taki znamienity gość zgodził się na rozmowę. Dziękuję dla pana Adriana za te rozmowy. Dziękuję za ten wysiłek, żeby były to spotkanie. Dla mnie to jest bardzo trudne, bardzo mnie wzrusza to, być w tym kontaktu i żeby ludzie coraz więcej poznały nasze bandy. Zawsze mówię, nasza banda to jest ta mała Polska, bo jest zaczęta o Polaków już prawie 90 lat temu. I bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteśmy więcej w kontakcie z Polską i ze światem. Panie Kazimierzu, pierwsze pytanie, bo już fajnie pan zaczął o Wandzie, o tym, jak była założona te 90 lat temu. Ile rodzin osiedliło Wandę? Ile rodzin z Polski osiedliło Wandę? Na National Geographic przeczytałem ostatnio artykuł, w którym jest mowa, że to tylko 15, ale wydaje się, że ta liczba może być zaniżona, ponieważ chyba tak mała liczba rodzin nie odcisnęłaby aż tak dużego piętna na tej miejscowości. Są jakieś dokumenty, które potwierdzają liczbę osób, które założyły Wandę, bo z tego, co jeszcze przeczytałem do Misiones, przybyło 144 rodziny łącznie. Słuchaj, Adrian, mam obowiązek jako muzeum w Wandzie. Nie będę ci opowiadał, co to jest muzeum, bo znasz o tym, ale ja sam ci mówił dopiero parę minut. Wanda skończy teraz niedługo już 90 lat, dajmy 90 lat okrągło. Te pierwsze ludzie, co przyjechały tutaj w roku 1936, 7, 8, i czego nie przyjechały więcej, bo znamy, że wybuchła II wojna światowa. Mówię ci to, bo były plany konkretne, żeby przyjechały tutaj 500 rodzin z Polski. Rząd argentyński to wywoływał w drugiej stronie, ale ja się zajmę, co znam, to żem przeżył tutaj na Wandzie nasza historia. Tak? Przyjechały, mniej więcej nie ma dokumentów dokładnych, ale mniej więcej 100 rodzin. 100 rodzin. Nie przyjechały te drugie 400, bo wybuchła wojna i zostały pochowane na ziemi w Europie, a drugich były utopione w morzu, bo już to jest to wojna, tak? I tak przyjechały tutaj do dżungli, nie było nic, wszystko musiały zapłacić normalnie. Tak samo damy okręt, damy te ziemię tutaj, co kupiły i tak to była ta praca. Jest bardzo honorowe dla mnie być synem polskich ludzi. Moje ojcze są polskie, ja jestem urodzony już tutaj na Wandzie.
Dziękuję. Mam pytanie, czy mógłbym coś więcej usłyszeć na temat pana rodziców i na temat tych początków, jakie oni mieli w Wandzie? Moje początki, tak samo jak te drugie rodziny, znowu mówię prawie mniej więcej 100, nie ma dokumentów konkretnych, ale mniej więcej to jest prawda. Moje rodzice, tak samo te drugie familie, to wszystko bardzo, bardzo podobne, bo ta sama sytuacja, tak? Moja mama Katarzyna Borek miała 35 lat, w ciąży była. Mój tato Bolesław Sawicki, 37 lat. I tak one tutaj szukały gdzieś wyjechać z Polski. Czego te ludzie, tak samo i moje ojcze i drugie familie, chciały wyjechać z Polski? Bo sytuacja w Polsce była bardzo, bardzo trudna. Chciały, nie było pracy, nie było to, bo już się czuło, już się żyło ten klimat wojny, tak? I te ludzie szukali, co szukały? Jesteśmy dorosły, możemy się dać sprawę, co jest bardzo, bardzo ważne. Spokój i praca. I te ludzie szukały spokój i praca. Rząd argentyński wymagał, żeby nie to, że dajmy kto chciał jako tego, wymagał, żeby te ludzie mieli certyfikację moralności, certyfikacje zdatne do roboty, a te, co nie starczało im ekonomicznie zapłacić wszystko, to była taka certyfikacja, dajmy, że nie mogły, tak? I tak przyjechały tutaj. Przyjechały jak? 28 dni mniej więcej na morzu, statkiem, aż do Buenos Aires. Z Buenos Aires tam przeżyły mniej więcej jakie tydzień czasu, jako tego w taki budżet. I z tej budy znowu do okrętu Mięsem, jakie 10 dni przez rzekę Paraná. Rzeka Paraná to jest duża, wielka rzeka, aż dojechały do Wandy. Czego mówię to przez rzekę? Bo nie było żadnego kontaktu, żadnej możliwości, nie było drogów, nic, tylko przez rzekę do portu Wandy. Czasami ludzie mówią, że w porcie to są jakie są to tamto, nic nie było tak samo jak dzisiaj, tylko co się zmieniło? Piach i woda, a te same kamienie i ta sama dżungla, to wszystko jest tak jak tego. I tak one przyjechały tak zaczęły te bandy. Tak. I mam pytanie, jak rząd argentyński potraktował osadników z Polski? Czy pomógł im w jakiś sposób tutaj się osiedlić? Nie rząd, nikt im nie pomógł. Mówię ci, bo ja mam 76 lat, a Wanda prawie 90. Ja sam to dużo, że to przeżył. Nie było żadnej pomocy, aż do dzisiaj nie ma dla rolników, nie ma pomocy. W tamtych czasach tak samo. Tak, była taka pomoc, bo ich nauczyły, jak się robi te rzeczy tutaj, bo możemy sobie dać sprawę, że jest bardzo wielka zmiana klimatu z polskim i tutaj. W Polsce czasami jest tam 10 czy 15 minus, a tutaj już się zmieniło. Jak one przyjechały, nasze ludzie tutaj, to w zimie było bardzo wielka zima, jak było 4 czy 5 minus, tak? Już parę lat temu prawie nie ma mrozu, to dokładam się do tego. Pomocy nie były żadne, nic. Były duże wymagania, że one kupiły te działki. Działki to były takie, nie były, tylko są dalej, jakie 23, 24 hektary. I było wszystko wymaganie, że muszą zrobić tak, muszą robić tak. Nie było wolności. To było, zawsze mówię, że nasze ludzie, te Polaki, co przyjechały tutaj do Wandy, to są święte i bohatery nieznane. To jest bardzo, bardzo coś, co mnie wzrusza. I już ludzie, co przeżyły, co jest życie, co jest cierpienie, co jest praca, co jest rodzina, to możemy sobie dać sprawę, jakie warunki i to są te nasze ludzie z Polski, co tutaj przyjechały. Jestem bardzo honorowy jestem, że jestem syn ludzi z Polski. Mam pytanie jeszcze. W jakim budynku na początku mieszkali pana rodzice i czy wybudowali sami dom w Argentynie? Jak tak znowu zaczynamy, jak przyjechały, to były ścieżki przez dżunglę do działku. Jak przyjechały tutaj,
to dajmy Dąbrowski, twoja działka tam, Trzynówek, twoja działka tam, tam damy Jezerski, twoja działka tam, Rak, tamte strony, Sawicki na tej działce. I tak dojeżdżały. Było zwalona dżungla, jak masz pojęcie, co jest dżungla tutaj w naszej bandzie, to jest dżungla, są bardzo wielkie drzewa, były teraz coraz mniej, ale było bardzo trudno. Pierwsze domki to one zrobiły, to dawały tam parę terantów, desków i tak, żeby te pierwsze początki domka zrobić. Ale to było trudno, ale pierwsze domki to było zrobione tak jak nie wiem, czy powiedzieć dobrze, żeby jak przetłumaczyć to, to było tak troszeczkę naturalnie, z drzewów, z gałęzi, z liściów i takie, tak żeby tak coś podobnego po indiańsku, tak normalnie w dżungli tego. Dzięki Bogu, że tutaj zima dla Polaków, tutaj zima, dla Polaków tutaj w zimie to jest gorąco, to jest tak. I tak, żeby to były ludzie bardzo przyzwyczajone do roboty, wiedziały, były kowale, były muzykanty, były stolarze, wszystkiego umiały robić. Mówię to, bo między tymi ludźmi to była taka bardzo dobra pożytka, to było bardzo silne, bardzo to utrzymywało ludzi, że jeden do drugiego pomagał. Nie było pieniędzy, żeby zapłacić. To nie było, ale sobie pożyczały dniówki. Jak kto potrzebował, to poszedł do sąsiada, popatrz, czy potrzebuje tak i tak, bo chce budować, czy chce studnie zrobić, czy chce zrobić pastwisko na bydło, to już w lepszych czasach. I się pożyczały dniówki. Później, tak samo później, jak już lepsze czasy były, dajmy jak było zabić jakiego bydlaka, czy świniaka, czy krowy, co, to nie było cenów, tylko tak mniej więcej tyle mięsa dawało, jak ten drugi później zabijał, to tego zadawało, bo nie było lodówków, nie było nic. I tak one żyły. To było bardzo, bardzo trudno. Drugie do tego, dzisiaj w dniu to jest kryzys, po prawie nie ma rozmaitych robaków i zwierzaków, to pomaga w życiu. W tamtych czasach to ta wilgoć, te deszcze, ten klimat naturalny tutaj to było bardzo, bardzo dużo rozmaitych robaczków i to było bardzo trudno, dajmy tak letnią porą, przez pot, przez te włosy, to wszystko bardzo się pchały do człowieka. Było trudno oddychać. To ci mówię, bo ja żem to przeżył, nie to, że przeczytał, tylko że przeżył to. Tak. I domki później, one rozumiały, wiele i sobie robiły piłami, siekierami domki, tak jak były przyzwyczajone, dobre domki, lepsze domki i coraz pomału, lepiej. W dniu banda ma jakieś 36, 7, 8 tysięcy ludzi. Jest miasteczko takie bardzo miłe, bardzo specjalne. Te ludzie, co przyjeżdżają tutaj, to nie mówią dużo razy, że słyszał, jak ładnie, jak dobrze jest żyć na bandzie. I to jest prawda. To jest prawda, bo mamy dobry klimat, mamy problemy jak na całym świecie, ale nie tyle, jest spokój, jest dobre przeżycie. Mamy, co dużo miasteczków czy dużo ludzi nie mają. Co mamy? Mamy wiary, mamy kościoły, 2 kościoły, co jest Matka Boska z Częstochowy, zbudowany ten kościół w roku 1945, całkiem drzewa, nie używały tam gwoździe, to nie było, tylko były gwoździe i robione tak po polsku i do dzisiaj ten kościół stoi. Tak samo jest drugi kościół, dalej, to się nazywa Kolonia Lanusy, też jest wioska polska, kościółek bardzo, bardzo ładny, zbudowany w roku 1948, tak. Ma dzwon sprowadzone z Polski, figury sprowadzone z Polski. Te dwa kościoły, jeszcze tak wejdę w słowo, te 2 kościoły w Wandzie i w Lanusach zbudowali Polacy. One zrobiły tak. I czego zbudowały? Bo te, co nie miały pieniędzy, to była taka certyfikacja, Żebrowina się nazywała, co rząd podał. Ale taka pożyczka.
Ale jak one odbywały później? Pracą. Budowały pierwsze kościoły, pierwsze szkoły, drogi, mosty, to wszystko. I takie tyle rzeczy. Nie chcę zapomnieć, bo dzisiaj mamy też bardzo coś ważne i bardzo coś, co dla nas pomaga bardzo dużo. Mamy szkoły polskie na Wandzie. Co rząd polski wysyła dobrych nauczycielków, bardzo takie miłe, z charakterem, tak po polsku. I przychodzi dzisiaj mniej więcej, nie liczyłem, ale co raz, to ludzie, to tam, mi się wydaje, że jakieś 40 uczniów przychodzi dziennie do szkoły. To są, dajmy, nie po polsku powiedzieć, mogą przyjść rano, to może to przychodzi rano, to może to przychodzi po obiedzie, a czasami są takie, że wieczorkiem też mogą przychodzić. I przychodzą tutaj i warto. Czasami mieszkam, jesteśmy sąsiadami muzeum i szkoła polska, jesteśmy sąsiadami, to jest bardzo coś specjalne. I czasami słucham śpiewy po polsku, tam rozmowy, to mnie pomaga bardzo dużo. Ja mam pytanie, bo z tego, co pan powiedział, to polscy nauczyciele przyjeżdżają do szkół w pana regionie, ale czy na co dzień język polski jest nauczany w tych szkołach? Ta szkoła jest tylko, się uczy język polski, ale dla wszystkich. Czy małe, czy z pochodzenia z polskiego, czy nie ma tego wybierania, czy pochodzi z polskiego, nie. Dla wszystkich. Przychodzą ludzie z pochodzenia polskiego, tak? Tak samo przychodzą ludzie z drugich stron. To jest bardzo, naprawdę, to jest takie przeżycie bardzo, bardzo miłe i bardzo ważne dla ludzi i dla nas tak samo. Ale czy zachowały się jakieś domy z tamtych czasów do dziś? Są jeszcze tak dalej w dżungli, domki, ale już nie są takie dobrze naturalne jak pierwsze, nie? Bo to niemożliwe, to jest prawie 90 lat, to czas, tutaj jest bardzo wilgoć, to tamto, to nasze drzewa wytrzymują, ale nie tyle. Ale ludzie tak samo zawsze chcą poprawić, lepiej, to tamto, ale jest, można spotkać dosyć domków i takie budynki tradycjonalne takie zwyczaje polskie. Kryte gruntami, zrobione wszystko deskami, terentami, takie naturalne, takie ciepłe, takie miłe domki polskie. I każda rodzina, mniej więcej te domki były takie, nie takie same, ale podobne. Najpierw domek taki, dajmy, do spania, do życia, to był jeden domek. A osobno budowały drugi domek, to była kuchnia. Bo to są zwyczaje polskie, żeby jak w wypadku, jakie było ogień czy co, to się spali kuchnia, a nie cały dom. To były to. Ale każdy robił swoje, tak jak mówię, domek do życia, do spania i domek osobno, co była kuchnia. Mój dom to już tak, dzięki Bogu, mam domek, co go lubię. Dzisiaj nasza sytuacja ekonomiczna to taka nie do zrozumienia, ale trudno. Kiedyś mogłem zbudować dom, zrobić to wszystko, to tamto, bo praca miała swoje ceny. To była możliwość, żeby to zrobić. A dzisiaj ta sytuacja nasza w Argentynie to jest taka niedorozumienia. Trudno. Kiedyś mogłem zbudować, nie tylko ja, tylko wszystkie, a dzisiaj jest bardzo trudno utrzymać ten dom, zapłacić światło, wodę, to tamto. Ale mamy zdrowie i mamy nadzieję, że to coś się zmieni. Czy te zmiany polityczne, które w ostatnim czasie się zadziały w Argentynie, mogą wyjść na dobre krajowi? Słuchaj, nie mam tak do polityki, nie lubię, ale czuję, że nie ma znaków. To jest moja opinia, nie ma znaków na zmianę. Jakie znaki są potrzebne na zmianę? Tak jak nasze ludzie, nasze ojcze nas nauczyły. Jak jest kryzys, jak jest bieda, to pracuj więcej, rób więcej, to wyjdziesz z biedy. Czyli ale jak żyje słucham. pan zgodnie z zasadą, że wszystko w pana rękach, tak?
To jest taka odpowiedzialność, że moja mama czy moje tato zawsze wspominały i nam, jak żeśmy byli młode, nie rozumieli. Ale dzisiaj ja rozumiem i to jest bardzo prawda. Mama mówiła, jak sobie pościelisz, tak będziesz spał. Jak sobie urządzisz życie, tak będziesz żył. To jest najlepsza swojego zasada i ona działa chyba wszędzie na świecie, że powinniśmy przede wszystkim sami starać się poprawić swój los. Ja myślę, że to jest najlepiej. Nie tam, żeby tam być pod spódnicą czy pod cudzym kapeluszem. Nie. Swoją pracą, swoje zdolności. Słuchaj, Adrian, te pierwsze początki jak były? Bardzo była potrzebna jakoś ekonomijna, czy tam do życia wszystko. Tak, były potrzebne. Ale one pracowały od poniedziałku do soboty rano. Normalnie. W sobotę po obiedzie była bieda. Była bieda ekonomiczna, ale była bardzo duża moralność. W sobotę po obiedzie to się nie robiło nic na polu, tylko w domu się wyczyszczało. Dom biedny, jak się chcesz, ale czysty i dokładnie tak jak mówię. W niedzielę się nie robiło nic. Żeśmy spali do godziny, to wszystko dobrze. I ludzie, jeszcze nie było kościołów, to się zbierały do sąsiadów, tam się modliły, pośpiewały, pokłóciły się normalnie jak wszystkie ludzie, tam swoje eksperiencje, jak się robi to, tamto, tak. I później niektóre się spotykały z drugą rodziną tam do przeżycia tej niedzieli tak jak trzeba. A do tego przeżycia co było? I była jaka cebula z jajkami, to już były lepsze czasy i sobie robiły, to jest zwyczaj polski i to lubię, jako butelkę i w tej butelkę troszeczkę alkoholu, dajmy tam jako skorupkę z pomarańczy troszeczkę przypalona z cukrem i to schowały w tej butelce do rzeki, bo nie było aklimatacji, nie było nic, na drugi tydzień. I to było bardzo zimne i bardzo smaczne i śpiewały i tak. I to była taka, troszeczkę ci mówię, co to była niedziela. Później zbudowały taki, to jest zwyczaj polski tutaj i jeszcze do dziś ten krzyż jest, taki wielki krzyż w centrum wioski i tam się bierały wszystkie do modlitwy, do tego i rozmaite. I potem zbudowały sobie kościoły, co, jak mówiłem w początku, do dzisiaj są i są ludzie, co dbają o tym. Dużo ludzi przyjeżdżają z Argentyny, tak samo ze świata. Dla nich jest bardzo cudowne i bardzo coś specjalne. Zobaczyć te kościołki tak jak one są. Oryginalne, piękne, ciepłe i miłe. Panie Kazimierzu, a czy zechciałby pan coś więcej powiedzieć o pana rodzicach i rodzeństwie? Czy pan ma jeszcze rodzinę taką najbliższą może w Argentynie? Tak, mam dwie córki, jednego syna, mam 5 wnuków. Tak już myślę, że mnie się spyta, czy gadają po polsku. Nie gadają po polsku. Ja niektóre słowa rozumiem. Niektóre słowa ale rozumiem. Ja rozumiem jeszcze, panie Kazimierzu, muszę wejść w słowo. Pan miał rodzeństwo, tak? Czy ma pan rodzeństwo jeszcze? Mama przyjechała, tak jak jsem ci mówił, w ciąży z bratem moim Stefek i zawsze żeśmy tak bawili się, kłócili. Mama mówiła, mój brat mówił, Stefek, co się urodził tutaj, ja jestem argentyński, a mama mówiła, nie, nic nie gadaj. Ty jesteś nasienie z polskie, urodzenie w Argentynie, to jestem Polakiem. Mam 8 bratów, braty i siostry, 4 siostry i 4 bratów. Dzisiaj tylko jeszcze jesteśmy 3 bratów. Edek, co jest młodszy, najmłodszy ze wszystkich, Kazimierz i Władysław. A resztę już zmieniły ojczyznę, tak? Czy pana rodzeństwo znało język polski? Dzięki dla taty, dzięki dla mamy, dzięki Pana Bogu, że to się utrzymało język, bo jak żeśmy byli dzieciami, pierwsze spotkanie we szkole, to jak to było? Nie było drugich ludzi, tylko było same Polaki w rodzinie. Dzieci były tylko po polsku, Polaki. Żeśmy znali tylko jaki język? Tylko ten język z rodziny po polsku. I tak żeśmy poszli do szkoły. I do dziś pana rodzeństwo jeszcze język polski pamięta, tak? Tak, w moim domu
Było 5 kilometrów do szkoły czy do kościoła. Drugie rodziny miały więcej, a drugie mieli mniej. Ale żeśmy się spotkali w szkole, żeśmy gadali tylko po polsku. Później rząd sobie dał sprawę, wyszedł nauczycielkę, żeby nam uczyły po kastyżu, tak. I żeśmy się nauczyli po kastyżu. To dla nas było coś specjalnego, to bardzo mądre, bo żeśmy rozumieli po kastyżu. To w domu żeśmy gadali i było lżej taki język po kastyżu, to żeśmy gadali między nami, ale tato i mama nie rozumiemy. To tato powiedział nie, jak jesteśmy w domu przy stole czy w rodzinie, to tylko po polsku. A jak jesteście na podwórku czy na polu, to gadajcie jak sobie chcecie. Później one tak samo się nauczyły gadać po kastyżu. Tak. I to ten pierwszy język otrzymywam do dziś. Jestem bardzo zadowolony, bo jest jedna rzecz, Adrian, jak nie używasz rzeczy, nie używasz ten język, dajmy to konkretnie po polsku, to ci ucieka, to potrzebuje tego. Jestem bardzo zadowolony, bo coraz więcej przyjeżdżają do Wandy, przyjeżdżają tutaj do naszego muzeum. To jest takie coś specjalne, historię naszej Wandy, historię, co się łączy z naszą Polską. I ten język otrzymamy i mamy flagę polskie i mamy flagę argentyńskie tak samo. Moja mama mówiła, kocham Polskę, lubię Polskę, bo tam żyję. Tak samo kocham i lubię Argentynę, bo tutaj dzięki Bogu się dało lepsze życie dla dzieci, dla nas. I to jest prawda. Bo w tamtych czasach w Polsce było bardzo trudno, a w Argentynie nie. A dzisiaj się odwróciło. Dzisiaj jest bardzo trudno w Argentynie, a dobrze w Polsce. Panie Kazimierzu, mam jeszcze takie pytanie, bo aktualnie jest pan na emeryturze, już pan odpoczywa, pan nie pracuje. Ale jak pan był czynny zawodowo, to jaką pracę pan wykonywał? Jestem bardzo zadowolony z mojego życia, pochodzenia z Polski. Czego mówię to? Bo to wychowanie z Polski, konkretnie do roboty, być na godzinę, to wszystko te dobre i zdrowe zwyczaje polskie mnie to bardzo pomagało. To jest najlepsza herencja, co mnie zostawiły moje ojcy i to mnie dzisiaj sobie daję sprawę. Nie mam tam jakichś wielkich szkoł, to tamto, nie. Najlepsza szkoła jest szkoła przeżycie w życie. Pracowałem w 1996 roku, zacząłem pracować w gminie, ale żem robił, co było potrzebne. Czy rano, czy po obiedzie, to tamto, bo tak byłem wychowany. Później jeden pan mnie bardzo dużo pomógł i weszłem do banku. Byłem bankowiec, 23 lat. Miałem klucze z moim szefem w banku, to jest bardzo coś ważne. 23 lat pracowałem tutaj. Później byłem takim, jak po polsku powiedzieć, takie oficyna, sąd pracy. Te wszystkie kłopoty pracy, czy mnie zapłacił, czy nie, to tamto, to byłem tam jakie 10-11 lat. Przyszła emerytura. Dzisiaj emerytura to jest wstyd powiedzieć. Moja emerytura, Adrian, $80, ale jestem zadowolony, bo mam pracę, mam zdrowie. Rozumiem. Czym aktualnie się pan zajmuje? Bo z tego co wiem, no jeszcze jest Polskie Muzeum w Wandzie. Bardzo mi honorowo dzisiaj zajmować się Museo dell'Immigrante. Museo dell'Immigrante na Wandzie. Muszę ci powiedzieć jedne rzeczy takie specjalne dla mnie. Kiedyś i dzisiaj nie lubię historii. Nie lubię historii ogólnie. Nie lubię. Ale jak mi dały te zajęcie do muzeum, to myślałem, że muzeum, historia. Ale co się stało? Weszłem do muzeum, spotkałem się z moją historią. Nasze ludzie, nasze rodziny, moje sąsiady, to wszystko, to moja historia. I to nie wzruszyło do miłości i pracuję. Moje ojcze mnie nauczyły jedne rzeczy. Jak coś zrobisz, czy zamiatasz, czy malujesz, czy jesteś w muzeum, to zrób z chęcią, zrób z miłością. Muzeum, w którym pan pracuje,
przypomina nam cały czas o tym, że Wanda ma polskie korzenie. Nasza historia z Wandy, nasza historia i nasze dobre i zdrowe zwyczaje z Wandy. Muszę coś powiedzieć, bo życie zawsze mnie uczy. I co mnie nauczyło? Myślałem, że tak, bardzo dobrze, jak ludzie z Polski przyjeżdżają, to pogadamy po polsku, to jest dobrze poprawić i utrzymywać mój język. Jestem bardzo zadowolony, Adrian, nie masz pojęcia. Musisz przyjechać, to przeżyjemy razem. Jak przyjeżdżają szkoły, dajmy 20-30 dzieci razem i to przeżycie nie mogę, jak ci mówić, przyjąć jest dłuższy czas, bo mnie wzrusza bardzo to i dzieci tak samo szaleją, to wszystko to jest coś bardzo specjalnego, ale jaki interes mają dzieci do naszej historii, do naszego muzeum, to nie masz problemu. To jest najlepsze dla mnie moje roboty. Takie mi daje te siły, żeby jakoś robić to dalej i dalej bardzo mi honorowo. Pamiętać zawsze kongratulacje dla moich ojców i tych wszystkich rodzin, prawie 100 rodzin, które tutaj przyjechały, co zostawiły te takie bardzo dobre fundamenty na naszej Wandzie i co się przeżyje tutaj. To jest taki honorowy. Nie wiem dobrze po polsku, jak ci wytłumaczyć, ale wielki jest zaszczyt. Bardzo Uważa pan pracę w muzeum za pracę zaszczytną, która jest wyróżnieniem dla pana. Tak. W muzeum znajdziemy dokumenty właśnie potwierdzające osadnictwo polskich migrantów, ale też różnego rodzaju narzędzia, przedmioty codziennego użytku i informacje o tym, jak powstawały pierwsze domy. Mam jedno coś bardzo specjalne, co nie zrozumiesz, ale jak przyjedziesz tutaj, zobaczysz. Mam w muzeum wóz przywieziony z Polski. Kto go przywiózł? Seweryn Wiśniewski. Był wóz 4 koła, tak? Na 4 koła, zrobiony w Polsce. To mam w muzeum. I dużo rzeczy więcej, co ci nie powiem, to tak przyjedziesz tutaj, pogadamy i zobaczysz, co to jest nasza historia i co mamy z Wandy, ta mała, piękna nasza Wanda, mała Polska. Mam nadzieję, że będzie okazja odwiedzić pana. Ile jest osób, które mają polskie korzenie i znają jeszcze język polski w pana okolicy? Dokładnie nie mogę ci powiedzieć, ale jest sporo, co się dzieje. Teraz za 2 miesiące mamy święto tam na Lanusach, w tej drugiej kaplicy, to jest 50 km stąd Wandy, troszeczkę więcej w dżungli. To jest bardzo tam spokój cały, dzwony, to wszystko z Polski i tam się zbierają czasami 800, 1200, 1500 ludzi na spotkanie. To jest już taki zwyczaj, że jak jest święto, to jest święto polskie na Wandzie, czy święto polskie w kościele na Lanusach. Jest 35-6 tysięcy ludzi i nie wiem, czy powiedzieć, ale dokładnie ile ludzi, ale jest dużo ludzi, co po polsku rozmawiają, po polsku żyją i też coraz więcej ludzi przychodzi do naszej szkoły po polsku tutaj, to też pomaga. Nie to, że upaduje, tylko pomału coraz więcej rośnie. Czy Polacy, którzy by upodobali sobie miejscowość Wanda w tej chwili, znaleźliby miejsce dla siebie? Jest możliwość, jest dużo ziemi do pracy, jest możliwość na wszystko. A po drugie, Polak, co inne ludzie nie mogą zrobić, przyjdzie Polak i zrobi i żyje tak jak teraz. I to jest dobry przykład, nasze pierwsze ludzie tak to zrobiły i do dzisiaj to jest to samo. Jest możliwość i potrzebno nawet tych ludzi takie, co mają chęć do roboty, do pracy, dobrych warunków. Czekamy. Jak często pana Polacy odwiedzają? Czy to są tylko nauczyciele, którzy przyjeżdżają tutaj do tej polskiej szkoły? Nie, do polskiej szkoły przychodzą ucznie tutaj z naszej wioski, tak. Tylko ucznie z naszych stąd. A z Polski jestem bardzo, bardzo zadowolony. Prawie co tydzień
przyjeżdżają odwiedzinki tutaj do szkoły polskiej, bo jestem razem. To nauczycielka mnie daje kontaktu, jak ja nie jestem w muzeum, to ona mnie zawoła. W tamtym tygodniu były, jak się mówi po polsku, dopiero użenione, przyjechały tutaj na Wandzie przeżyć to spotkanie. Na drugi tydzień mają przyjechać, już mamy zamówione, bo mam kontakcie. Te ludzie, co przyjeżdżają tutaj, zawsze daję mój kartę, mój numer komórki i coraz więcej przyjeżdżają, coraz więcej. Prawie co tydzień jest wizyta z Polski i nie tylko jedna, tylko czasami więcej. Na drugi tydzień na drugi tydzień jest jedna grupa, 8 czy 10 Polaków przyjeżdżają. Jakie rok czasu przyjechały, to były takie specjalne, bo żeśmy pośpiewali, popili, po przeżycie. 70 osób. I to jest takie największa grupa. Ale później przyjeżdżają czy 5, czy 7, czy grupa takie, dajmy 2 osoby, czy czasami same uczniki już starsi ludzie, dajmy 35 lat, jak jest uczniów więcej, to przyjeżdżają, żeby poznać i jako przeżyć te nasze historie z wami. Mam zajęcie, miłe zajęcie, spokojnie, bardzo mi się cieszy, bardzo honorowo dla mnie to jest. Panie Kazimierzu, pan urodził się w Argentynie, ale Polskę ma pan cały czas w sercu i podtrzymuje pan polskie tradycje. Natomiast w Polsce, czasami ludzie urodzili się w Polsce, ale tak w sumie nie kultywują tych tradycji jakoś szczególnie, nie uczestniczą w życiu publicznym i nie przyjmują się tak na co dzień. Pan pokazuje bardzo dobrze, że można urodzić się w Argentynie i mieć polskość w sercu. Że ta polskość, którą panu rodzice zaszczepili, żyje cały czas w panu. Ja myślę, że to jest, Adrian, normalnie. Wiem, że też ludzie z Argentyny migrują po świecie, ale też wspominają o Argentynie. Nie wszystkie, ale to jest normalnie. Nie wszyscy ludzie w Polsce tak samo czują to rzeczy. Jak było wszystko normalnie, to by było nudno. Musi być to i to. Musi być zimno i gorąco. Musi być słone i słodkie, tak? Ja utrzymuję to, bo to jest moja nauka, to jest moje życie, to jest moje ufanie, to jest, jak to mówić, honor, nie wiem jak ci powiedzieć te słowo po polsku, moich ojców, co one dały całe swoje życie, całe to cierpienie, że nauczę, żeby i tak samo te drugie familie, żeby dzisiaj ja i dużo ludzi, żeby my żyli normalnie dobrze. Normalnie dobrze, co ci mogę powiedzieć? Nie jest ten najbogatszy, co najwięcej ma. Najbogatszy jestem ja i Adrian, co najmniej potrzebujemy. Czy był pan kiedyś w Polsce? Sercem co dzień. Ale nie mam, dajmy, z familii jakichś tak. Tak, mam zaproszenie dużych ludzi, to jest dobrym sercem, zapraszały mnie do Polski, ale w tym momencie nie mam możliwości. Nauczycielka tutaj z Polski, co jest, teraz ma jechać do Polski i mnie za ucho zawsze łapie, żeby pojechać, ale bym chciał. Nie wiem czego. Sytuacja w Argentynie dla nas jest bardzo, bardzo, bardzo droga. Argentyna jest państwo, tak myślę, najbogatsze na całym świecie. Tutaj jest, Adrian, wszystko. I są ryby, i są to, metały. Co chcesz, tutaj jest. Ale resztę ci nie powiem, bo sobie domyślisz sam. Rozumiem. Panie Kazimierzu, dziękuję bardzo serdecznie panu za rozmowę. To był dla mnie wielki zaszczyt, że mogłem z panem porozmawiać. Myślę, że popytałeś się trochę, ale nie wszystko. To zostawiamy tę drugą część na drugie spotkanie. Dziękuję bardzo serdecznie.